Witajcie! Jakiś czas temu zapowiedziałem przeróbkę starej płyty głównej na zasilacz regulowany. Dzisiaj zobaczycie pierwszą część materiału na ten temat. Mocno powieję analogówką, ponieważ zajmiemy się pomiarem prądu w zasilaczu mającym kilka wyjść. Wbrew pozorom sprawa nie jest wcale taka oczywista i wymaga sporej ilości obliczeń, a rozkmina pochłonęła tyle czasu, co nie jeden projekt cyfrówki. Zrobimy sobie przegląd układów, którymi można mierzyć prąd oraz przetestujemy, może niezbyt estetyczny, ale działający układ w praktyce. Zapraszam do oglądania. Większość z Was pewnie kojarzy klasyczny układ pomiaru prądu z rezystorem pomiarowym pomiędzy masą a wyjściem. Na rezystorze odkłada się jakieś napięcie proporcjonalne do płynącego prądu. Możemy je na początku wzmocnić, a potem przeliczyć na prąd za pomocą prawa Ohma. Wadą układu jest to, że napięcie wyjściowe spada wraz ze wzrostem prądu. Kompensacja tego nie jest taka prosta, bo napięcie wyjściowe nie jest mierzone względem masy. Na masie wyjściowej mamy jakieś 20 mV względem masy zasilacza. I właśnie to jest największym problemem, jeśli chcemy mieć w zasilaczu więcej niż jeden kanał. Już Wam pokazuję dlaczego. Mamy tutaj dwukanałowy zasilacz z rezystorami pomiarowymi na masie. Jeden kanał ustawiony na 12 V, drugi na 5 V. W kanałach płyną różne prądy. W pierwszym jeden 9 A, a w drugim 3,5. Obydwa kanały mają rezystory pomiarowe 100 mA, na których odkłada się jakieś napięcie. Z powodu tych spadków na wyjściach mamy napięcie zauważalnie niższe od ustawionego. Nie trudno także zauważyć, że na masach wyjściowych jest jakieś napięcie względem masy zasilacza. A co gorsza, te napięcia są różne. Wyobraźmy sobie teraz, że podłączamy obydwa kanały do tego samego układu. Czyli tak właściwie zwieramy masy wyjściowe kanałów. I co tu się zadziało? Zmieniły nam się napięcia wyjściowe i pomiędzy masami zaczął płynąć prąd. Wcześniej na wyjściach wzmacniaczy mieliśmy prawidłowe wartości prądów, a teraz obydwa wypluwają to samo, czyli średnią wartość prądu. Nie mamy już pojęcia, jakie prądy płyną w poszczególnych kanałach. Wszystko wraca do normy po rozwarciu mas. Nie możemy podłączyć dwóch kanałów do tego samego układu, a dodatkowo masa układu i masa zasilacza nie może być uwspólniona np. poprzez uziemienie. No w skrócie taki zasilacz można nie powiem gdzie sobie wsadzić. Rozwiązaniem naszych problemów będzie umieszczenie rezystora pomiarowego w górnej linii zasilania. Mierzone wartości się nie zmieniły, dalej mamy ten sam prąd i takie samo napięcie wyjściowe. Zmienił się natomiast sposób pomiaru. Prąd mierzymy różnicowo, a napięcie wyjściowe bezpośrednio. Co oznacza, że jest ono mierzone względem masy zasilacza. I dużo łatwiej będzie nam skompensować spadek na rezystorze pomiarowym. Nie trudno zauważyć, że napięcie na masie wyjściowej już nam nie pływa. Masa wyjściowa jest tą samą masą, co masa zasilacza. Dzięki czemu do jednego układu możemy podłączyć tyle kanałów, ile dusza zapragnie. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób zmierzyć spadek napięcia na rezystorze pomiarowym. Względem masy go nie zmierzymy. Pierwszą rzeczą, która przychodzi do głowy, jest klasyczny wzmacniacz różnicowy. Podaje on na swoje wyjście różnicę napięć pomiędzy wejściami, dodatkowo przemnożoną przez regulowany w szerokim zakresie współczynnik wzmocnienia, który tutaj wynosi 1. Jak widać, wraz ze wzrostem różnicy napięć wejściowych wzrasta nam napięcie wyjściowe podawane względem masy. Potencjał szyny zasilania, na której znajduje się rezystor pomiarowy, nie ma absolutnie żadnego wpływu na pracę układu. Niestety jedynie w teorii. Rzeczywisty układ taki idealny nie będzie. Napięcia wejściowe wzmacniacza są ograniczone zakresem, w którym działa on prawidłowo. Dodatkowo każdy rzeczywisty wzmacniacz posiada na wejściu offset, przesunięcie zera zamodelowane tutaj źródłem napięciowym. Przy odczycie napięcia wyjściowego trzeba wziąć offset pod uwagę. Ale to jeszcze nie wszystko. Mało który wzmacniacz jest w stanie podać na wyjście napięcie zbliżone do napięć, z których jest zasilany. I przykładowo, kiedy górna linia zasilania to jest 5 V, a dolna to masa, to wzmacniacz może nie być w stanie zejść do tej masy na wyjściu, żeby podać 0 V. I nagle przy zerowej różnicy napięć na wyjściu mamy prawie pół volta. No przyznacie, że tych czynników psujących nam robotę jest tutaj sporo i dobrze by było wiedzieć, jak konkretnie ten układ się zachowuje. Dlatego rozrysowałem go tutaj na kartce i wyznaczyłem wzór na napięcie wyjściowe, zależny od tego, co żeśmy tutaj uwzględnili. Mamy tu oczywiście potencjał tej szyny zasilania z rezystorem pomiarowym, spadek na rezystorze pomiarowym, offset, to źródełko napięciowe oraz jeszcze napięcie odniesienia. Nie będę Was tutaj zanudzał obliczeniami, od razu rzucimy sobie okiem na wzór końcowy. Co żeśmy tutaj otrzymali? Napięcie wyjściowe to jest współczynnik wzmocnienia, czyli R2 przez R1, razy takie coś. US to jest ten spadek na rezystorze pomiarowym, natomiast VO to jest offset. To mamy przemnożone przez ten współczynnik, ale offset występuje nam jeszcze w drugim miejscu we wzorze, o tutaj. No a na końcu mamy jeszcze UREF. Czyli jak widzicie,
zmieniając napięcie tutaj, tak jakbyśmy dodawali je do napięcia tutaj na wyjściu. Po tym wzorze od razu widać, że napięcie wyjściowe przy dodatnim offsecie i przy zerowym UREF będzie próbowało być ujemne, co jest oczywiście niemożliwe, bo tak jak widzieliście tutaj nie możemy uzyskać mniej niż pół volta względem masy. Są oczywiście wzmacniacze, które potrafią tutaj zejść praktycznie do masy, ale to dalej nie będzie w pełni masa. Jakieś kilkanaście milivoltów dalej będziemy tu mieli. I kiedy na przykład 10 mV to jest już 1 A, to te kilkanaście milivoltów wprowadza nam spory błąd. Rozwiązanie problemu jest proste. Wystarczy tutaj dodać jakieś UREF. Widać to ze wzoru. Jak UREF ustawimy sobie na przykład na 1 V, to nawet przy dodatnim offsecie i umiarkowanym współczynniku wzmocnienia nie zejdzie to poniżej pół volta, które możemy tam minimalnie uzyskać. No tyle, że wtedy będziemy musieli mierzyć to napięcie względem UREF. Czyli jak na przykład robimy to jakimś mikrokontrolerem, to jeden kanał ADC nam mierzy UREF, drugim kanałem mierzymy sobie to i od tego odejmujemy wynik dla UREF. Rozwiązanie raczej proste i w pewnym zakresie pozwala na mierzenie ujemnych prądów. Oczywiście tutaj to wszystko rozważamy dla wzmacniacza, który na ujemnej linii zasilania ma masę. Bo przy zasilaniu symetrycznym, gdzie jest zarówno dodatnie, jak i ujemne napięcie względem masy, problemów nie ma. Wspominałem jeszcze o ograniczeniu dla napięć wejściowych. Jak mamy dodatnią szynę zasilania wzmacniacza na 5 V, to raczej logiczne jest, że napięcia wejściowe nie mogą przekroczyć tych 5 V, a w rzeczywistości one nawet za bardzo nie mogą się zbliżyć do tych 5 V. Zazwyczaj ta minimalna, nazwijmy ją odległość, na jaką napięcie wejściowe może się zbliżyć do potencjału dodatniej szyny zasilania, to jest spadek napięcia pojedynczej diody albo dwóch diod, czyli jakieś 0,7 albo 1,4 V. Czyli jak przykładowo mamy tutaj współczynnik podziału na tym dzielniku 1:1, czyli rezystory mają tą samą wartość, wzmacniacz jest zasilany z 5 V i już dla uproszczenia załóżmy, że możemy tu podać te 5 V, to jak tutaj mamy 12 V na tej szynie, to tu już mamy 6 V, czyli za dużo. Wzmacniacz na wyjściu poda nam wtedy głupoty. Im większą wartość ma ten rezystor w porównaniu do tego, tym bardziej możemy tutaj podnieść napięcie, zanim przekroczymy to dopuszczalne. Ale wtedy mamy mniejszy współczynnik wzmocnienia. Z kolei jak ten współczynnik wzmocnienia zwiększamy, to ten rezystor ma wartość coraz mniejszą w porównaniu do tego i tym bardziej to napięcie zbliża się do tego. Czyli tym mniejszy mamy tutaj zakres napięć wyjściowych. No dobrze, a czy nie dałoby się jednak mierzyć tego napięcia tutaj na wyjściu od razu względem masy, zamiast jeszcze odejmować od tego UREF? No okazuje się, że jest to możliwe. Istnieje drugi układ, popularny do pomiaru prądu na dodatniej szynie zasilania. Jego także przeliczyłem i doszedłem do wzoru końcowego. Ale może najpierw zobaczmy, jak on działa. Dla uproszczenia przyjmiemy zerowy offset. I wtedy przy zerowym offsecie napięcia tutaj, na tych rezystorach, muszą być równe. A skoro one mają równe rezystancje, to i prądy wpływające tutaj muszą być równe. Przy zerowym spadku tutaj napięcia tu i tu są identyczne, czyli te prądy także są identyczne. Wzmacniacz żadnej akcji tu nie musi podejmować. Natomiast kiedy zaczyna tu płynąć prąd, napięcie tutaj stopniowo się podnosi względem napięcia tu. Czyli tutaj zaczyna płynąć coraz to większy prąd. Podnosi nam się napięcie na tym rezystorze i wzmacniacz wtedy podaje coraz to wyższe napięcie na swoje wyjście. W pewnym momencie otwiera tego MOSFETA i część prądu, który wpływa tu, przepływa sobie tutaj na ten rezystor. Dotąd, aż te prądy z powrotem się zrównają. Można powiedzieć, ta nadwyżka prądu, spowodowana podwyższeniem się napięcia tu, przepływa sobie na ten rezystor tu. A jak wiecie, prąd płynący przez rezystor powoduje spadek napięcia na nim. I w ten sposób konwertujemy prąd płynący tu na napięcie tu. Wzór wygląda tak. Także na początku mamy współczynnik wzmocnienia Rx przez R1. Rx jest tu, R1 jest tu. A w nawiasie mamy US, czyli ten spadek, oraz VO, czyli offset. Odjąć jeszcze, tym razem mamy tu przy drugim offsetie współczynnik wzmocnienia Rx przez R2. R2 mamy tu. I ten współczynnik razy VO. Tutaj już nie mamy żadnego UREF. Napięcie mierzymy od razu względem masy. Jeżeli wszystkie rezystory mają równe wartości, to wzór się bardzo upraszcza. Napięcie wyjściowe to jest po prostu napięcie wejściowe, ta różnica napięć, minus 2 offsety.
Tutaj oczywiście te offsety też powodują pewien problem, bo jak offset jest dodatni, to napięcie wyjściowe próbuje być ujemne. No a tutaj nie mamy jak tego napięcia ujemnego uzyskać, bo ten rezystor ma tu masę. Czyli zamiast pompować tu prąd, musielibyśmy go stąd wysysać, a to jest niemożliwe. Żeby ten offset miał jak najmniejszy wpływ na pracę układu, ten współczynnik powinien być jak najmniejszy. Z tego wynika, że R2 powinien mieć jak największą wartość, bo mimo, że nie wpływa na współczynnik wzmocnienia, no to jednak wpływa na to, w jaki sposób offset wpływa na działanie układu. A kiedy rośnie wartość R2, to tutaj mamy coraz to większe napięcie. No bo ten dzielnik coraz mniej nam to napięcie obniża. Czyli tak, że mamy coraz to mniejszy zakres napięć wejściowych, przy których to będzie działać prawidłowo. Żeby mieć większy zakres, możemy zmniejszyć wartość R2, ale wtedy zwiększamy ten współczynnik. I może się okazać, że tutaj nie będzie minus 2 offsety, tylko na przykład minus 20 offsetów. I z takiego offsetu 1 mV nagle zrobi się 20 mV. Często w takim układzie zamiast MOSFETA stosuje się tranzystor bipolarny. Tyle, że wtedy prąd, który tutaj wpływa, to jest suma prądu kolektora oraz prądu bazy. A stąd od tego prądu odejmuje się tylko prąd kolektora. Czyli napięcie tutaj byłoby wtedy trochę zawyżone, bo trochę podwyższa je ten prąd bazy. Oczywiście im większe wzmocnienie miałby tranzystor, tym mniejszy będzie wpływ prądu bazy na napięcie tu. Na początku testowałem ten układ właśnie z tranzystorem i działał on dobrze. Do pewnego momentu. Kiedy okazywało się, że tutaj nie możemy uzyskać napięcia, które powinniśmy uzyskać, żeby płynął tutaj, ten prąd, który powinien płynąć, tranzystor się nasycał. A co się dzieje w nasyceniu tranzystora? No drastycznie spada wzmocnienie. Czyli wpływ prądu bazy na napięcie tu był ogromny. To napięcie tutaj podskoczyło do takiej wartości, że tutaj praktycznie nie płynął żaden prąd. I wzmacniacz cały czas podawał tutaj tyle, ile tylko mógł podać, żeby jakiś prąd tędy popłynął, no ale tędy prąd już nie mógł popłynąć, bo napięcie tu za bardzo podskoczyło z powodu pompowania prądu w bazę. I układ już się zatrzaskiwał w takim stanie. Dlatego, tak jak zasugerował jeden z Was, zmieniłem zwykły tranzystor bipolarny na MOSFETA. Z nim też był jeden problem, który zobaczycie za chwilę. No dobrze, wystarczy tego gadania, przejdźmy do testowania. Mam tu złożonego takiego pajączka, może nie wygląda on zbyt estetycznie, ale działa. Używany jest tylko jeden wzmacniacz, ten środkowy LT1013. To jest jeden z tych lepszych, on ma offset tam maksymalnie 150 mikrowoltów i użyte są dwa wzmacniacze. Jeden działa jako ten układ, tam mamy też takiego małego MOSFECika SMD, a drugi wzmacniacz jest na wyjściu tego układu i on pracuje w zwykłym układzie wzmacniacza nieodwracającego. Po co nam tutaj drugi stopień wzmacniacza? Czy nie możemy ustawić żądanego wzmocnienia po prostu tutaj? No teoretycznie możemy. Ale jak na przykład potrzeba tutaj wzmocnienia 50, bo przy rezystorze 20 mA chcemy mieć przelicznik 1 V na 1 A, to wtedy już przy tym 1 A musimy mieć tutaj całkiem spore napięcie, żeby ten prąd miał skąd popłynąć. No bo bez różnicy potencjałów prądu nie będzie. Potencjał tu musi być wyższy niż najwyższe możliwe napięcie, jakie chcemy uzyskiwać na tym rezystorze. A tu mamy połowę napięcia zasilania. No bo w naszym układzie wszystkie te rezystory mają równą wartość 10 kΩ. Czyli żeby to działało prawidłowo przy 1 A, zakładając 1 V na 1 A, tutaj musimy mieć minimum 2 V, żeby tutaj mógł pojawić się 1 V. A nawet jeszcze więcej, no bo zauważcie, że jak ten MOSFET praktycznie w pełni się otworzy, to te dwa rezystory są tak jakby równoległe. Dlatego lepiej będzie zrobić układ, który 1 do 1 przenosi napięcie, stąd tutaj. A później dodać dodatkowy stopień, który to napięcie nam wzmocni. Podłączmy zasilanie do naszego układu. Zasilimy wzmacniacz z baterii 9V. Mam już do wyjścia wzmacniacza podłączony miernik i na razie mamy tam okrągłe 0V. Podłączmy na wejście taką bateryjkę 3,7V. No i dzieje się coś dziwnego. Bo mimo, że prąd nie płynie, to na wyjściu mamy już 130 mV. Sprawdźmy, ile wynosi składowa zmienna. No proszę, około 0,5 V składowej zmiennej. Coś tu ewidentnie jest nie tak. Pora wyciągnąć oscyloskop. No i zobaczcie, na wyjściu mamy jakiś syf. Układ wpadł w oscylację. Pierwszą rzeczą, jaką mi intuicja podpowiada, jest dodanie kondensatora pomiędzy wyjściem wzmacniacza a wejściem odwracającym,
żeby obniżyć jego wzmocnienie dla prądu zmiennego. Zastanówmy się jeszcze, skąd tak właściwie biorą się te oscylacje. Bo potrzeba tutaj naprawdę mikroskopijnej zmiany tego napięcia podawanego na MOSFETA, żeby bardzo mocno zmieniła się jego rezystancja pomiędzy dyrenem a źródłem. I dodatkowo ten wzmacniacz nie ma tutaj żadnego ograniczenia wzmocnienia. Wzmacnia tyle razy, ile fabryka dała. I po prostu na jakiejś częstotliwości tworzy nam się tutaj dodatnie sprzężenie zwrotne. No to spróbujmy z tym kondensatorem. Zaczniemy od 220 pikofaradów. No i proszę, cisza. Składowa zmienna spadła do zera. Oczywiście jak dobrze ten kondensator tutaj kontaktuje. To jak już dobieramy te wartości napału, to spróbujmy 1 nano, czy też rozwiąże problem. Jak widać tak, składowa zmienna znowu wykasowana. Natomiast pojemności 10 nano i 100 nano były już trochę za duże, więc wlutuję tam 1 nano i kontynuujemy testy. No i elegancko, teraz mamy praktycznie 0, jak tutaj nie płynie prąd. Weźmy taką żaróweczkę i zobaczmy, co pokaże miernik. Po poprzednich testach, na tym końcowym stopniu wzmacniacza, mamy wzmocnienie ustawione na 5. Rezystor jest 20 mA, czyli teraz mamy tutaj przelicznik 100 mV na 1 A. Po podłączeniu żaróweczki mamy jakieś 20,9 mV. To, co teraz widzimy, to jest błąd spowodowany offsetem. Mam tutaj taki wzór na napięcie wyjściowe połączonych obydwu stopni wzmacniacza. Ten czerwony, tutaj na te górne nie patrzcie. I tutaj offsety wszędzie są mnożone przez stałe. Więc ten błąd wynikający z offsetu nie zależy od spadku napięcia na rezystorze pomiarowym. Więc możemy go po prostu odjąć. I teraz jeszcze raz wykonajmy pomiar. Wychodzi jakieś 17,6 mV, czyli to jest 176 mA. Zobaczmy, ile tu płynie w rzeczywistości. 168 mA. Czyli jak widać, układ niewiele się pomylił. Spróbujmy jeszcze oszacować błąd pomiaru naszego układu, mierząc napięcie, spadek napięcia na samym rezystorze pomiarowym. Bo on też ma jakąś tam swoją tolerancję i niekoniecznie idealnie musi mieć 20 mA. Na pewno on idealnie tyle nie ma. Mamy na nim 3,51 mV. Co nam daje? 175,5 mA. Czyli no dokładnie tyle, ile żeśmy odczytali na wyjściu wtedy. Czyli to jest błąd wynikający z samego rezystora pomiarowego. Albo miernik nam tutaj wprowadził jakiś błąd poprzez rezystancję przewodów. Układ radzi sobie naprawdę dobrze. Widzimy, że ten błąd offsetu można bardzo łatwo sobie skorygować. Przestawmy teraz wzmocnienie stopnia końcowego z 5 na 50, żeby mieć przelicznik 1V na 1 A. Po prostu ustawimy potencjometr tak, żeby na wyjściu było odpowiednie napięcie. Na wejściu teraz mamy 3,51 mV. Jak przemnożymy to razy 50, to na wyjściu powinniśmy mieć 175,5 mV. Postaram się to zrobić szybko, bo jak nam choć trochę rozładuje się akumulatorek, to już nie będziemy mieli tutaj tego spadku 3,51 mV, tylko trochę mniejszy. No dobra, powiedzmy, że jest dobrze. I teraz mamy tutaj większy błąd offsetu, ponieważ zwiększyliśmy 10-krotnie współczynnik wzmocnienia, czyli też te offsety żeśmy przemnożyli 10-krotnie. Tutaj pojawia się pewien problem, bo jak my mamy to dobrze ustawić, jak podczas nastawy do tego wyniku, który widzimy tutaj, wlicza się offset. I teraz jak miernik wyzeruje, podłączę tą żaróweczkę, no to już mamy niższy odczyt niż poprzednio. Ale jak teraz będę próbował to skorygować, to zmienię wpływ offsetu na wynik końcowy, no i znowu wracamy do punktu wyjścia. Możemy oczywiście te offsety sobie pomierzyć i wyznaczyć wzór, który nam pomoże to prawidłowo ustawić. Ale dzisiaj zrobimy to metodą prób i błędów. No, chyba mamy to ustawione. I zobaczcie. Teraz ten błąd wynikający z offsetu jest już dużo większy. To nie są 3 mV z kawałkiem, tylko około 10 razy więcej. To, że układ mierzy prąd żaróweczki, chyba nikogo nie zaskoczy. No to 180 mA to nie jest wcale taki mały prąd. Ale zobaczmy, czy ten układ będzie w stanie zmierzyć prąd rezystora 10 kΩ z rezystorem pomiarowym 20 mA. Rezystor pomiarowy ma wartość 500 000 razy mniejszą niż ten rezystor. No i zobaczmy, co nam tu wskaże miernik. Jakieś 0,41 mA zdaniem układu płynie przez rezystor. Zobaczmy, ile jest w rzeczywistości. 0,39 mA,
Czyli patrzcie, jak niewiele się pomyliliśmy. Przy tak kolosalnej różnicy rezystancji pomiędzy rezystorem a rezystorem pomiarowym. Błąd raptem 5%. Zdecydowanie akceptowalny. Oczywiście ten układ nie będzie służył do pomiaru tak śmiesznie niskich prądów, bo w tym zasilaczu to ja planuję do kilku amperów zakres. Ale naprawdę jest to fascynujące, że taki układ, który potrafi zmierzyć kilka amperów, dla dziesiątych części miliampera zwraca w miarę trafne wyniki. Z dobrym przetwornikiem analogowo-cyfrowym naprawdę dokładnie można by tym mierzyć prąd. Oczywiście przy takich dokładnych pomiarach trzeba wziąć pod uwagę też wpływ temperatury. Ale zakładając, że mikrokontroler będzie regularnie dokonywał kalibracji, to ten wpływ temperatury można pominąć. Zróbmy jeszcze ostatni pomiar, dwie żaróweczki równolegle. Widzimy jakieś 510 mA. I teraz już wyraźnie widać, że te akumulatorki się jednak rozładowują. Miernik wskazuje na rezystorach pomiarowych jakieś 10,1 mV, czyli idealnie na wyjściu powinniśmy mieć tyle mV. 505. 511 było całkiem zbliżone. I myślę, że tutaj zakończymy dzisiejszy odcinek. Omówiliśmy sobie dwa układy pomiaru prądu, jeden żeśmy przetestowali. Możecie dać znać, który układ waszym zdaniem będzie lepszy do budowanego zasilacza, ten czy ten. A jak dobrze ogarniacie temat, to możecie podpowiedzieć mi, jak powinno się prawidłowo dobrać tutaj elementy do układu, żeby nie wchodził w oscylacje. Bo takie rozwiązanie na pałę nie jest zbyt profesjonalne. Jeżeli się podobało, zostawcie po sobie łapę w górę, żeby nie przegapić kolejnych filmów, no i oczywiście kolejnej części o zasilaczu, no to wiadomo, subskrypcja i do zobaczenia w kolejnym materiale.